No dobra, to co dzisiaj robimy? Dzisiaj będziemy nagrywać pierwszy, premierowy odcinek na kanale GRH Sojusz o historii munduru polskiego. Rozpoczynamy nową serię, która będzie polegała na tym, że będziemy Wam przybliżać pewne tajniki związane z umundurowaniem, wyposażeniem, uzbrojeniem żołnierzy Wojska Polskiego w latach 68-89. Będzie to taki swego rodzaju poradnik, czy też baza wiedzy dla tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś o mundurze polskim z tamtych lat, o uzbrojeniu, o wyposażeniu, ale także zacząć swoją przygodę z rekonstrukcją historyczną. Także zobaczymy, jak to wszystko pójdzie i zapraszamy Was serdecznie. Bibi, zejdź stąd. Cześć, ja jestem Jonasz, a Wy jesteście na kanale Grupy Rekonstrukcji Historycznej Sojusz. W tym pierwszym odcinku chcemy Was zapoznać z takimi podstawami podstaw, czyli umundurowaniem żołnierzy Sił Zbrojnych PRL, które obowiązywało w latach 68, 69 właściwie, 89. To jest nasz pierwszy odcinek i od Was zależy, czy powstaną kolejne i o czym będą, więc jeśli interesuje Was ten temat, to napiszcie w komentarzach, o czym mamy dalej mówić i nagrywać dla Was materiały. No to lecimy. Zaczynamy od nazewnictwa. Musimy zacząć od nazewnictwa z uwagi na to, że zauważyłem, że często w internecie, w dyskusjach pojawia się pojęcie munduru wzór 68. No i teraz, skąd to się wzięło? Wzięło się to oczywiście stąd, że wzór 68 jest to oznaczenie wzoru nadruku kamuflażowego, czyli tego, co widzimy tutaj. Czyli można powiedzieć w uproszczeniu, że jest to wzór kamuflażu. I ten wzór kamuflażu został opracowany w roku 1968, natomiast w produkcji pojawił się w okolicach 1 maja 1969 roku, bo z tamtego właśnie dnia pochodzą tymczasowe warunki techniczne dla tkaniny US3 łamane na PA25. Ta tkanina została opracowana właśnie wraz z nowym wzorem kamuflażu i weszła do produkcji w maju 1969 roku. Właściwie od tego momentu można datować rozpoczęcie produkcji mundurów, które nosiły nadruk typu Mora wzór 68. Natomiast czy jest to wzór munduru? Oczywiście nie, dlatego że wzory munduru były opracowywane w CLPO, czyli w Centralnym Laboratorium Przemysłu Odzieżowego, które mieściło się w Łodzi, i to laboratorium opracowywało nowe wzory umundurowania, ubioru, nawet cywilnego, czy też wykorzystywanego przez lekarzy w szpitalach. Tym wszystkim zajmowało się CLPO. Oni opracowywali nowe wzory. Wzory składały się z 4 bądź 3 cyfr. Zanim przejdziemy jeszcze jednak do omówienia poszczególnych wzorów, słów o tkaninach i o nadrukach. Pojawia się nowy wzór 68 Mora, nie Moro, to też jest istotne. Jest to wzór Mora, nie Moro. Natomiast po 3 latach, w roku 72, zaczynają się skargi. Skargi od użytkowników na to, że materiał, zwłaszcza ten w wersji dla milicji o barwieniu granatowym, jest bardzo mało trwały. W samej produkcji już pojawiają się problemy, ponieważ sprawia on, że ręce pracowników w fabrykach brudzą się od tego pigmentu, ale oprócz tego jest on fatalnej jakości, to znaczy po praniu, po kilku praniach, po prasowaniu zwłaszcza, nadruk się rozmazuje, spiera się do białości praktycznie i właściwie w tym rozumieniu kamuflażu jest bezużyteczny, dlatego że jest po prostu kiepskiej jakości. W związku z tym w resorcie, w MSW rozpoczynają się prace nad, po pierwsze, opracowaniem nowego barwnika, co było też o tyle istotne, że do produkcji pigmentu, który był używany do barwienia mundurów kamuflażu na granatowo, używany był barwnik z tak zwanego
drugiego obszaru płatniczego. Czyli barwnik ten był po prostu importowany. Był importowany z RFN, co oczywiście było komunistycznym władzom nie w smak, no bo jak to możliwe, jak tak może być, że do produkcji mundurów dla polskich żołnierzy, dla milicjantów wykorzystuje się barwnik z krajów kapitalistycznych. Tak nie mogło być. W związku z tym od 1972 roku rozpoczynają się prace nad zastąpieniem, wprowadzeniem nowej tkaniny, nowego sposobu produkcji kamuflażu, produkcji barwnika do kamuflażu i zostaje opracowana tkanina US9 łamane na PA25, do produkcji której używa się już wyłącznie polskich socjalistycznych barwników, które sprawiają, że jak ręką odjął przechodzą problemy z nadrukiem, nadruk staje się trwalszy, bardziej wytrzymały na pranie, na prasowanie i po prostu lepszy. Później w US13, później US21 już w III RP, no ale to zostawmy, jaki kamuflaż miał kolory, bo tych kolorów było kilka w zależności od tego, jaka formacja tego munduru używała. Więc oczywiście podstawowym rodzajem koloru kamuflażu typu Mora był kolor oliwkowy i był to kolor przeznaczony dla wszystkich żołnierzy wojsk lądowych i dla jednostek o przeznaczeniu specjalnym, czyli dla spadochroniarzy. Drugim rodzajem wybarwienia był kolor czarny, więc wtedy te ciapki czy też tło, bo to też różnie jest to postrzegane z uwagi na to, że ten wzór jest taki bardzo drobny, bardzo delikatny, to niektórzy mówią, że to tło jest czarne, inni mówią, że te ciapki są czarne. Trudno tutaj wydać taki jednoznaczny wyrok. Generalnie używało się po prostu pojęcia wybarwienie kamuflażu, więc wybarwienie czarne było przeznaczone dla żołnierzy wojsk lotniczych, dla żołnierzy Wojsk Obrony Powietrznej kraju i dla marynarzy, zarówno dla jednostek pływających, jak i dla jednostek brzegowych marynarki wojennej. Ale to nie wszystko. Było też wybarwienie granatowe. Wybarwienie granatowe obowiązywało w jednostkach milicji obywatelskiej. Pierwotnie było przeznaczone tylko na mundury ćwiczebne, później to zostało rozszerzone to pojęcie na mundury polowe. Zwłaszcza w latach 80. ta mora granatowa upowszechniła się w MSW z tego względu, że znacznie częściej wymagano od milicjantów, żeby nosili mundury polowe, co zresztą spotykało się nierzadko z dużymi protestami ze strony funkcjonariuszy, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że nosili elegancką gabardynę, która przypominała właściwie taki ładny garnitur. Czy to wszystko? Nie, to nie wszystko. Było też wybarwienie brązowe. Ono też się różniło troszeczkę wzorem, dlatego że to tło, czy też te ciapy w kolorze brązowym były szersze, były większe i przez to ten wzór wyraźnie się odróżniał od pozostałych, dlatego że właśnie to tło było szersze. No i było jeszcze wybarwienie fioletowe. Wybarwienie fioletowe, czy fioletowawe właściwie, obowiązywało w służbie więziennej PRL. No dobra, mamy wyłożone kilka mundurów obok siebie. Są to mundury wojsk lądowych, a także mundury WOPK, marynarki wojennej i mundur milicyjny. No i zwróćcie uwagę, dopiero teraz, kiedy one są obok siebie, widać te różnice w wybarwieniu. Zwłaszcza między mundurami Sił Zbrojnych PRL a mundurami milicyjnymi. No, ale oczywiście widać też różnicę między wybarwieniem na przykład spodni a bluzy, tak jak w tym przypadku mundur wzór 5604, pierwszy wzór. Widać różnicę między odcieniem bluzy a spodni. Wynika to oczywiście z tego, że nie jest to mundur z kompletu, tylko mundur zbierany z dwóch różnych kompletów i różni się stopniem sprania kamuflażu. Bluza była mocniej używana, jest nieco bardziej sprana, a spodnie były używane mniej i ten kolor jest dalej żywy. A teraz pora na taki poradnik szybkiego rozpoznawania swój obcy, tego dla jakiej formacji konkretnie był przeznaczony mundur i tym sposobem są oczywiście guziki. Guziki są sposobem niezawodnym na rozpoznanie przeznaczenia tego munduru, dlatego że ich kolory również różniły się w zależności od tego, dla jakiej formacji był przeznaczony dany mundur. Na przykład tutaj mamy guzik w kolorze takiego ciemnego brązu i to nam wskazuje, że był to mundur przeznaczony dla wojsk lądowych. A w przypadku tego munduru wzór 4652, wyraźnie widać nie tylko czarne tło, czy też czarne ciapy tego munduru, ale również czarne guziki.
I to jest właśnie dla nas wyznacznik, że jest to z całą pewnością mundur przeznaczony dla WOPK, dla wojsk lotniczych i dla marynarki wojennej. Czy to wszystko? No nie, no bo były jeszcze guziki w kolorze granatowym. To jest dla nas też prosty sygnał, że mamy do czynienia z mundurem milicyjnym. No i przechodzimy już konkretnie do poszczególnych wzorów mundurów, do omówienia tego, czym one się różnią i jak je rozpoznać. Przed nami wzór pierwszy, wzór 5604, który został wdrożony do użytku w roku 1969 i produkowany był do roku 1972. Jeśli chodzi o bluzę, to głównym wyznacznikiem są dla nas te paski do mocowania kamuflażu, czyli brało się patyczki, brało się trawkę, wsuwało się tutaj za te paski, no i mieliśmy kamuflaż. A co ze spodniami? Spodnie najłatwiej właściwie rozpoznać po tym, że mają tylko jedną kieszeń na udzie. Tutaj z tej strony widzimy kieszeń, a tutaj na drugim udzie już jej nie ma. Pierwsza seria produkcyjna, produkowana w latach 69-70, ma tutaj takie długie tunele zamiast szlufek, przez które przechodzi pasek do spodni, tak jak tutaj widać. Druga seria produkcyjna miała już takie zwykłe szlufki, jak w tym kolejnym wzorze. No i wreszcie kwestia nogawek. Spodnie były wyposażone w takie rozporki, długie rozcięcia z dodatkowymi guzikami i podwójną pętlą do zaczepiania jej o stopy. Była to pętla wykonana z gumki. Przechodzimy do wzoru numer 2. Wzór 5637, opracowany w roku 1972 i wówczas wdrożony do produkcji, produkowany do roku 1985. No, jest to właściwie najbardziej uniwersalny mundur dla rekonstruktora Sił Zbrojnych PRL, dlatego że obowiązywał najdłużej, a jednocześnie jego produkcja rozpoczęła się dość wcześnie. W związku z tym można w nim, no w cudzysłowie, obskoczyć większość zagadnień związanych z rekonstrukcją Sił Zbrojnych PRL z lat 68-89. Jak go rozpoznać? No, można go rozpoznać przede wszystkim po tym, że bluza posiada kieszeń na rękawie, tak samo jak we wzorze pierwszym, ale nie posiada pasków na kamuflaż. A co ze spodniami? Spodnie posiadają już dwie kieszenie na udach, po lewej i prawej stronie, oraz dodatkowo kieszeń, tak zwaną zegarówkę. Z tym, że tutaj uwaga, bo spodnie pierwszego wzoru 5604, drugiego wykonania, również posiadają tego typu kieszeń. No i nogawki. Nogawki posiadają dalej rozporki, ale te rozporki są już nieco mniejsze. Widać pewne uproszczenie tej konstrukcji tutaj, dlatego że nie ma również tego guzika, który był widoczny w pierwszym wzorze, ale nogawki w dalszym ciągu mają gumki do mocowania do stóp. Jest jeszcze najważniejsza sprawa, która nam bardzo ułatwi identyfikację, co to konkretnie za mundur, a mianowicie podszewka. Na podszewce mamy bardzo często przybitą pieczątkę z rozmiarem, w tym przypadku 86 na 171. To jest obwód klatki piersiowej, ten tutaj, 86 cm i wzrost 171. Natomiast każdy, kto miał do czynienia z mundurami PRL i nawet obecnymi mundurami Wojska Polskiego, ten dobrze wie, że te rozmiary są zaniżone. No i oczywiście pieczątka, na której bardzo ładnie widać, tutaj nawet pełnym słowem, wzór 5637. No i poniżej jeszcze pieczątki kontroli jakości i w tym przypadku pieczątka czerwona, która oznacza nam, w jakiej jednostce wojskowej został wydany mundur. No i wreszcie wzór trzeci, czyli wzór 4652, produkowany tylko w jednej wersji od 86 do 90 roku. Ten mundur był w użyciu w siłach zbrojnych do co najmniej 2000 roku. Jak go poznać? No, bluza poznaje się łatwo, dlatego że wyposażona jest tylko w kieszenie piersiowe, nie posiada kieszeni na rękawie. Spodnie również są charakterystyczne, dlatego że posiadają poszerzony pas, który zapinany jest na dwa guziki, a nie na jeden, tak jak to było w przypadku wzoru
pierwszego i drugiego. Czy to wszystkie wzory? Oczywiście nie. Były również wzory, można powiedzieć, prototypowe. Na przykład wzór 4632, który był produkowany przez krótki bardzo okres w roku 1984. W nim bluza miała również kieszeń na rękawie, natomiast spodnie, co ciekawe, nie miały w ogóle gumek ani pętli, tylko takie specjalne sznurki wiązane, po prostu dwuczęściowo wiązane przez samego żołnierza w celu umocowania nogawki przy stopie. Tak samo kamuflaż, również nie tylko mora, były również, podobnie jak w przypadku samych mundurów, wzory nadruku eksperymentalnego, na przykład polski Tiger Stripe, czyli mora z naniesionymi dodatkowo takimi nieregularnymi czarnymi pasami. No i oczywiście kamuflaże, które przypominały dość mocno stosowaną do dzisiaj panterę leśną, czyli wzór 93. Były to 3 różne wzory, które na niewielką skalę były stosowane w jednostkach o charakterze specjalnym. Co było dalej? No dalej był oczywiście wzór 89, zwany pumą lub żabą. Jakie były przyczyny wprowadzenia tego wzoru? No przede wszystkim to, że wzór mora był zbyt powszechny. Czyli najpierw, zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego, resorty MON i MSW dążyły do tego, żeby tego kamuflażu było widać jak najwięcej na ulicach, czyli ubierali milicjantów, ubierali oczywiście wszystkich żołnierzy w mundury o tym wzorze kamuflażu, a następnie, kiedy już to nasycenie było odpowiednie, stwierdzono, że mora jest zbyt powszechna. To miało też związek z tym, że ten kamuflaż upowszechnił się nie tylko w resortach, ale również w harcerstwie, w wędkarstwie, ponieważ z nadwyżek materiałowych zakłady odzieżowe szyły mundury, czy też ubrania robocze, ubrania dla wędkarzy i w związku z tym ta mora stawała się coraz bardziej powszechna, więc stwierdzono, że trzeba tak na szybko opracować jakiś nowy wzór. W związku z tym opracowano wzór 89 Puma. Wzór Puma był nie tylko krótkotrwały, ale również, można powiedzieć, kiepski, dlatego że farby, których użyto do nadrukowywania kamuflażu na tkaniny, świeciły w podczerwieni, więc w noktowizji żołnierz był jeszcze lepiej widoczny niż za dnia w normalnym świetle, właśnie z uwagi na farby, których używano do nadrukowywania tego kamuflażu. W związku z tym i z kilkoma innymi powodami został on szybko wycofany i zastąpiony przez wzór 93 Pantera Leśna. Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne, że oglądaliście. Jeśli temat Was zainteresował, jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to piszcie w komentarzach, o czym mają być kolejne odcinki, a my będziemy je nagrywać. Nie ograniczamy się tylko do armii, będziemy też robić materiały o innych formacjach, o milicji, o obronie cywilnej. Beniu, pozdrawiam. No i tak naprawdę o czym jeszcze będziecie chcieli. Także dajcie znać, co chcecie obejrzeć, a my nagramy o tym materiał. Ja jestem Jonasz, a wy oglądacie kanał GRH Sojusz. Dzięki.